Dzień dobry, witamy Państwa przed meczem rewanżowym 1/2 finału Pucharu Polski. Ze mną trener Legii Warszawa, Henning Berg. Zapraszamy do zadawania pytań. Hi coach. Hello. There is an opinion going around that tomorrow's game is going to be more like a friendly game or a training game because of the very good win we had in Bielsku. Do you think it would be like that? I don't think you know the Podbeskidzie coach then. I don't think anything he does is friendly games. He's done super with his team, with the limited budget, and to be able to be top 6 and get into the semi-final cup is a good achievement. And they are not out of the cup yet because we are only halfway through. And we take this game seriously, and sure they will take it seriously. And we have to make sure we finish the job. We are in a good position. We want to play a good game. We want to, of course, win. And looking to develop and improve as well. So we have a lot to play for tomorrow, and we are looking forward to the game. Czy trener traktuje jutrzejszy mecz, biorąc pod uwagę wynik z poprzedniego spotkania, bardziej jako sparring? Oczywiście trener nie uważa również, znając trenera Ojrzyńskiego, żeby on podobnie traktował to spotkanie, znając postawę i trenera, i jego zawodników. Bardzo dobrze sobie radzi z ograniczonym budżetem, potrafi znaleźć się w najlepszej szóstce naszej ligi i teraz dojść do półfinału Pucharu Polski. Oczywiście nic jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Poważnie traktujemy to spotkanie, tak jak i drużyna przeciwna. Natomiast nie ukrywajmy, że jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji, ale oczywiście bardzo chcemy wygrać jutrzejsze spotkanie. Naprawdę mamy o co grać. Kolejne pytanie? Can we assume that these last two good games and many scored goals and many opportunities were a sign that maybe the team is learning how to play without Radovic? I don't know. We are happy with the improvement in terms of results and scoring goals. Of course, when Rado left, we needed to adjust a little bit, and we are still adjusting. But we have many good players. We have a good team, and we have a lot to play for. So in every club, every team in the world, you are always looking to improve and to develop, and we are no different. And we want to be the best we can be. And looking forward to what for our next games and for what is coming up ahead of us. So yes. Czy to, że ostatnio udaje nam się zdobywać więcej bramek i te rezultaty są lepsze, wpływa na to, jest wynikiem tego, że zespół nauczył się grać bez Radowicza? Trener powiedział, że nie wie, cieszymy się oczywiście z tych rezultatów, natomiast oczywiście kiedy Rado odszedł, musieliśmy się dostosować i teraz cały czas jeszcze się dostosowujemy do tej sytuacji, ale oczywiście mamy bardzo dobry zespół i każda drużyna na świecie skupia się głównie na tym, żeby cały czas podnosić poprzeczkę, cały czas się rozwijać. My patrzymy w przyszłość i to, co przed nami. Guilherme got positive reviews of his game against Piast, so you're gonna have a problem, I think, when Giro is back in full shape after the injury. How are you gonna find place for everyone? It's a good problem to have, and I have many of those good problems because it's not only Guy and Giro. Earlier it was Guy and Tomek, and Guy can play different positions. He's a good player, but we have many good players. There's not only that position, there is a big competition for places in the team. So of course that is a part of my job as a coach at Legia, to make sure that we are playing with our best team and how to handle players who don't play all the time,
and also for the players to accept that not everybody, unfortunately, can play all the time, because we can only start with 11 and put 3 on. It would be nice if we could start with 18, but it's not possible. So if we want to be successful, we need more than 11, more than 14, more than 18 good players. And we have that at Legia, and then that means sometimes there are some very, very good players who are not playing every game or not playing all the time. So that is part of being at Legia. It could have been different if you've been in another club where the competition is not so high and you probably would play every game. But then the chances to be successful would not be as high as well. So it's difficult to have both for the players. Czy trener będzie mieć teraz wątpliwości po tak dobrym spotkaniu rozegranym przez Guilherme, kiedy Michał Żyro wróci też do pełni sił? Oczywiście trener powiedział, że jest to bardzo przyjemny problem, ale ma takich na głowie dużo więcej. Na przykład wybór pomiędzy Gijatomkiem Brzyskim. Na każdej pozycji jest taka rywalizacja, ale jest to część pracy trenera jako szkoleniowca Legii Warszawa, by wybrać tą najlepszą 11 i by wytłumaczyć piłkarzom, by mogli oni zrozumieć podjęte przez niego decyzje. Możemy zacząć mecz tylko 11 graczy, nie 18. Jest to niemożliwe. Natomiast jeśli chcemy odnosić sukcesy, to musimy mieć więcej niż 11, więcej niż 14, więcej niż 18 zawodników. Na szczęście mamy bardzo dobrych piłkarzy i nie jest tak, że nawet ci najlepsi grają całe spotkanie w pełnym wymiarze minut, ale muszą się dostosować, ponieważ tak wygląda sytuacja, jeśli grają w takim klubie, jakim jest Legia. W innych klubach może ta kadra jest bardziej okrojona i nie ma takich problemów. Zawodnicy grają częściej, natomiast u nas jest właśnie taka sytuacja. Coach, I would like to ask you about Łukasz Broś, because he had a brilliant last round. This year, last time we saw him against Ajax here in Warsaw, against Piast. He wasn't even in the match squad. So is this a problem with the injury or just competition for the place in the squad? It's competition, and he's one of them I talked about in my former answer. In my last answer, it's very difficult for him to be in the national team for Poland, in the squad, and then now finding the competition at the right back is very, very difficult. Bartosz Brzezinski has come in after injury before Christmas, and he's back now, and he's playing really well. And last year they were alternating. When one was injured, then the other played, and then it was quite a good mix last year, because they were able to play quite a lot, both of them. Now Bartosz was out a lot before Christmas, and Broś was super. He played very, very well. And then after Christmas, there's been a close competition, and you always look to try to play with the team you think is the best. And it's been a little bit difficult for Broś now, because I'm sure he would like to play more. But he just have to, he knows the situation, he knows what we think of him, and he also realized that, of course, at Legia there is always going to be competition, so to train the best he can do and be ready when he gets the chance, and to play the best he can when he gets the chance is the most important. And he knows we value him as a player and as a person, and he knows he's a big part of this club success in the last few years, and hopefully in the future as well. So we're very happy to have Broś and to have a competition for places, but also for the contribution he's made so far this season, because he's played many matches to a very high level. Jak wygląda sytuacja Łukasza Brosia? Trener powiedział, że jego nieobecność w składzie spowodowała rywalizację na jego pozycji. Jest to ciężka sytuacja dla tego zawodnika, ponieważ jeszcze niedawno grał w kadrze narodowej, natomiast teraz po powrocie Bartosza Bereszyńskiego ciężko jest mu się
Ciężko jest mu wygrać tę rywalizację. Bartosz wrócił po kontuzji i spisuje się świetnie. W ubiegłym roku sytuacja wyglądała odwrotnie. Na wiosnę gramy jednak mniej meczu, dlatego Łukasz nie może odnotować większej liczby występów. Po świętach jest dużo trudniej. Oczywiście znając Łukasza, chciałby grać dużo więcej, ale zdaje sobie sprawę z tej sytuacji. Najważniejsze jest to, żeby ciężko trenował i kiedy otrzyma szansę, żeby był gotowy do tego, żeby dać z siebie jak najwięcej. Natomiast bardzo cieszymy się, że mamy do dyspozycji właśnie takiego zawodnika jak Łukasz, bo wiemy, na co go stać. Coach, I would like to ask you if you can choose, would you like to play against Lech or Błękitni? I don't know. We have to beat Pod first. It's we can talk about it after the game because we need to play this game first. It's only halfway through with Pod, and we want to play a good game and make sure we get to the final. We're not in the final yet, so this question is more for after the game. Czy trener wolałby zagrać w finale z Lechem czy z Błękitnymi? Oczywiście najpierw musimy pokonać drużynę Podbeskidzia. Takie pytanie może paść już po meczu. Teraz na razie jesteśmy w połowie drogi. Musimy mieć pewność, że będziemy grać w finale, ponieważ jeszcze takiej pewności nie mamy i takie pytanie można zadać po wygranym spotkaniu. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.